Siemanko, w pierwszym vlogu w 2024 roku właśnie jedziemy z Alą na Krabi. Jedziemy sobie spędzić tam w sumie 2 dni. Później się wybieramy jeszcze do Kaosuk Parku, a później zaczynamy obóz Nagmoy Camp. Nagmoy Camp 8, dokładnie. Przyjeżdża bardzo dużo osób, także będzie wesoło. Idealne śniadanko, jak nie macie czasu, albo po prostu chcecie zjeść dobrze. Może nie dobrze, ale smacznie. Tościki z 7-Eleven. Pycha. Po 3 zł tościk, do tego kawka za 2 zł. I za 8 zł macie śniadanko. A jeszcze jak się będzie coś słodkiego, to zadyszkę. Dobra, teraz jak jedziemy, to ustaliliśmy trochę lepszy plan, żeby było trochę więcej do pokazania, żebyście mogli troszkę więcej zobaczyć, co też można zobaczyć po drodze, jadąc na Krabi z Phuket. Trochę pokażemy dzisiaj, trochę jutro, ponieważ jutro też muszę wrócić na Phuket, bo mam coś ważnego do załatwienia. Coś bardzo ważnego. O tym też usłyszycie. No, to trochę urozmaicimy te vlogi. I będą takie... O, tutaj jest ta... Tak, ja byłam tam. Byłaś tam, tak? Odświeżyłeś pamięć. No, jak byłam kiedyś w tej obi, to jedziemy. No. Suvankuhu Temple. Suvankuha Temple. No, to tam też pojedziemy. Właśnie mamy po drodze. Zobaczycie, co pięknego tam jest. No, w trzeci dzień będzie Kaosuk Park. Co jest jednym z najpiękniejszych parków, jakie w ogóle są w Tajlandii, które bardzo, bardzo warto odwiedzić. A w czwarty dzień będziemy na Railly, czyli no, wszystko zobaczycie. Tutaj przyjechaliśmy do pierwszego miejsca. Tutaj dokładnie w tej górze, w środku jest piękna świątynia. W ogóle patrzcie, jakie ogromne drzewo. Tutaj też piękna świątynia. O, buddyjskie świątynie naprawdę niesamowicie wyglądają. Po raz kolejny troszkę zmieniliśmy nasz plan. Stąd jedziemy na Khao Lak. Na Khao Lak stąd będziemy jeszcze 45 minut. I chcemy pojechać na bamboo rafting. Czyli spływ rzeką na takiej bambusowej tratwie, dokładnie. No, ja już byłam na tym kiedyś, bardzo mi się podobało. Ja nie byłem właśnie. Ty nie byłeś. Tak, no, dlatego fajnie będzie to zobaczyć, fajnie będzie to przeżyć. No a później stamtąd dalej w stronę Krabi, wrócimy się trochę. No i po prostu co zobaczymy na nawigacji, tam się będziemy zatrzymywać i wam pokazywać. No, za wejście trzeba było tu zapłacić po 20 tajskich batów. No, po 2,20 dokładnie wychodzi na złotówki. Plus dla Ali za to może sobie okryć nogi, bo ma krótkie spodenki, a tu trzeba mieć zasłonięte nogi, znaczy kobiety. O, ale nie wszystkie widzę. Chyba ale po prostu miała za krótkie. No i tak to wygląda. Bardzo ładne wdzianko. Co? Chyba ono śmierci. Czy nie czujesz? Ja nic nie czuję. Wiele osób myśli, że to jest leżący Budda. Ja też powiedziałem leżący, ale tak mówią, ale tak naprawdę to jest umierający Budda. I słyszałem, że to jest właśnie pomnik umierającego Buddy. Chociaż wygląda jak leżący. Ale tutaj właśnie możecie teraz bardziej zobaczyć, jak właśnie przy nim modlą się mnisi. No, tu już ma zamknięte oczy właśnie. W ogóle to miejsce też jest znane z tego, że jest bardzo dużo małp. Akurat dzisiaj nie ma, bo chyba jesteśmy o takiej godzinie, że już jest za gorąco i one się pochowały. Muszę kiedyś pojechać w ogóle do Wietnamu. W Wietnamie jest największa jaskinia na świecie. Bardzo chciałem to zobaczyć. W ogóle w Wietnamie były piękne jaskinie. Szczególnie jak byłem na Halong Bay. No i to było na tyle z tego miejsca. Na szczęście małp nie było żadnych. Idziemy dalej. Co teraz? Teraz idziemy na rafting, tak? Czy jeszcze coś po drodze? Mamy jeszcze. A
A jeszcze jest coś po drodze. No to dobra, to jeszcze mamy 2 rzeczy po drodze. Czy zaraz sprawdzimy, czy w ogóle warto tam jechać? Jeśli tak, to zaraz zobaczycie. Kolejne miejsce, które przyjeżdżam odwiedzić, to Pung-Chang. Ale poczekaj, ale tu się nazywa inaczej. Tu się nazywa Pung-Chang Cave. Możecie zobaczyć. Pung-Chang Cave. Boję tych mam. O, skacze w dół. No. Tu w ogóle, o, tutaj kolejne sobie siedzą. O, ile ich tu jest. Wszędzie tu są. Może musicie wiedzieć, co to znaczy słowo Chang. Jak się nazywa ta jaskinia, czyli to jest jaskinia słonia. Ponieważ Chang po tajsku to słoń. O, tutaj się wchodzi z środka i śmierdzi tu okropnie. Można przepłynąć łódką też. Ale 500 tajskich batów od osoby kosztuje, a to... Sorry, ale nie jest warte. Ciekawe, jak daleko się tu idzie. O, fajnie w wodę wszedłem. Już się trzeba zniżać, coraz mniej miejsca. No, i to wszystko, czyli nic tak naprawdę. Trzeba przy nagrywaniu uważać na małpy, że jakaś nie ukradła telefonu. No to jest takie miejsce, że ogólnie jak będziecie mieli po drodze, spoko, można się zatrzymać. Bo wejście nie kosztuje tutaj nic, chyba że chcecie przepłynąć łódką, no to już trzeba zapłacić. Ale takie bez szału. Ogólnie wam powiem tak, najbardziej, jak będziecie na Phuket, no to wiadomo, że najlepszymi wycieczkami, które warto zrobić, to jest oczywiście Phi Phi, to są Similan Island, to jest wybrać się do sanktuarium słoni, na Summit Viewpoint, no ale tam to trzeba jechać na własną rękę. Tam można na noc zostać w namiotach. Znaczy można jechać też z wycieczką na Summit Viewpoint przecież. Też? No jasne. No dobra, no to może tak. I zarządzam wprowadzenie do waszych oferty tej wycieczki. James Bond Island, bardzo warto, bo tam jest taka wycieczka, która się cały dzień coś dzieje po prostu. No i są jeszcze inne. A jak będziecie chcieli, to oczywiście zapraszamy, bo załatwiam to naprawdę w najlepszej cenie i najlepszej jakości. Także zapraszamy na Instagrama Polacy na Phuket i tam po prostu możecie się kontaktować i wszystko załatwimy. A jak nie, to się odzywajcie po prostu do mnie, a ja was odeślę tam. Także rady lepiej bezpośrednio tam. Idziemy dalej. No i wjeżdżamy do kolejnego miejsca, które nazywa się Tamp Tapam. Widać, że jest to bardzo stare miejsce. Wreszcie tu porozwalane. O, 4 ręce ma. A tak się ludzie modlą w środku. Prawdziwe. Tak. No chyba nie często widzi właśnie turystów, bo zapytałem się, czy musimy coś zapłacić, to się śmiał i żeśmy wchodzili po prostu. Ganesha. Dziwna ta świątynia. Dziwna, ale wiesz co? Chyba to mi się najbardziej No totalnie inna. Welcome. Patrzcie, przeszliśmy teraz smoka. Wyszliśmy z niego i doszliśmy do motywu piekła. Jak wygląda piekło według buddyzmu, czy według Buddy.
popatrzcie, jakie tu są motywy, które przecinają kogoś na pół piłą. Tutaj robią mu dziurę w brzuchu. A ten odcina głowę komuś. Wow, przez wałek przepuszczają. Ale to jest dziwne. No i tutaj tym smokiem tak szliśmy właśnie. O! To musiało boleć. Pa, co mu pies odgryza. No. No i tak to wygląda. Dlatego buddyzm jest religią pokoju. Tak sobie właśnie wyobrażają piekło. Na wielu krajach to jest normalne. Znaczy normalne, no takie rzeczy się dzieją. Tak teraz za mną gadamy, że no chyba takiego czegoś znaczy. Ona jeszcze nie widziała ani raz, a ja w sumie nie pamiętam, czy to widziałem gdzieś już kiedyś. O, tutaj jest dalej coś jeszcze. Są jakieś straszydła. Dziwne jest to miejsce. Totalnie. To są jacyś zmutowani ludzie. To jest szalone, naprawdę. No. Ja tego nie widziałam, jak my tutaj wchodziliśmy. No ja też nie. Sobie na te wszystkie tutaj na No. smoka, ale kompletnie ucięło mi to. Ktoś miał niezłą wyobraźnię, naprawdę. Dojechaliśmy już do Khao Lak. Przerwa na jakiś obiadek. Taka lokalna miejscówka. Zupka po 50 tajskich batów, czyli 5,50. Tutaj pani przygotowują. Jak wygląda nasza pyszna zupka. Jeszcze nie wiesz, czy jest pyszna. No to dawaj, ocena. Ale zawsze są pyszne. No, a nie mówiłem. Przewidziałem to. Ale No, ludzie mówią, że Tajlandia podrożała? Może i podrożała, bo faktycznie podrożała. Przygotuję wam odcinek w ogóle o aktualnych cenach w Tajlandii, ale to dopiero za jakiś czas. Powiedział to, ale dalej można jeść tanio, tylko po prostu musicie jeść w tanich miejscach. Bo to, że jakieś miejsce źle wygląda, to nie znaczy, że tam jest złe jedzenie, bo jedzenie przeważnie jest bardzo pyszne i bardzo tanie. Za 11 zł w dwójkę się najedliśmy. Da się, da się. I było pyszne, naprawdę. Zobaczcie, jaką temperaturę tutaj pokazuje, 37 stopni. Jest naprawdę gorąco. No ale ważna sprawa jest taka, żebyście wiedzieli, że ogólnie styczeń, luty, marzec to są fajne miesiące tutaj. Grudzień też. I grudzień też. No to są fajne miesiące, że nie jest tak gorąco. Ale kwiecień to się już robi tak gorąco, że po prostu szok. No, jesteśmy na Khao Lak Bamboo Rafting. Tak w ogóle musicie wiedzieć, że tutaj to jest parę takich punktów oczywiście. Bo parę osób sobie taki biznesik otwarło. No akurat wiedziałem tam, gdzie nas nawigacja zaprowadziła. To jest dokładnie Sutin Group, pisze. Musicie wiedzieć o tym, że my cały czas tutaj jesteśmy, zaraz po wyjechaniu z Phuket, po przejechaniu mostu, wjeżdżacie w Phang Nga, rejon Phang Nga. I to się ciągnie aż tutaj, cały Khao Lak, jeszcze Khao Sok nawet park. No i później przejdziemy do kolejnego regionu, na Krabi. Także żebyście sobie tego nie mylili. To tutaj, gdzie jesteśmy, to nie jest Krabi. Ale w ogóle te rejony i tak samo Krabi są tak piękne, bo to jest wszędzie tyle palm, tyle całych lasów palmowych. Bardzo mi się to podoba. I zaraz się dowiemy, ile to kosztuje w ogóle, bo nawet jeszcze nigdzie nie patrzyliśmy. Byłaś tu? No to fajnie się zużyło. Właśnie zauważyłem teraz, że tutaj dronik leżał akurat na wejściu. Zapytałem się, czy mogę wziąć swojego drona i sobie też polatać właśnie tak, jak będziemy płynąć. Ja, że nie ma problemu. W ogóle dużo osób się mnie pyta, jak tutaj jest z dronami w Tajlandii, że trzeba mieć zezwolenie i tak dalej. Kurde, nie wiem, dlaczego? Wiadomo, zezwolenie trzeba mieć, znaczy pisze, że trzeba mieć.
Ale szczerze, ja nie znam nikogo, kto ma. A wszyscy normalnie latają. Ja sam latam od 3 lat i nigdy go nie miałem. I nigdy się nikt do mnie nie doczepił. No i tak, tutaj możecie zobaczyć. Płyniecie 5 km, 2 osoby na tratwie, plus ktoś tu prowadzi, 600 batów się płaci od osoby. Macie dokładnie 5 km trasy i do tego jeszcze jakieś tam owoce na trasie, można popływać. No także super. Zobaczcie, jak to jest ładnie zrobione wszystko. O, i tam płyną. Ale czysta woda to w ogóle jest. Tutaj fajna miejscówka, żeby sobie posiedzieć, pochillować. Musimy czekać teraz 10 minut, żeby przypłynął po nas pan jakiś. Musimy autem podjechać. Myślałem, że tu dosiadamy od razu. Czyli tak, ja właśnie myślałem, że jak my tu płyniemy, jak tu jest już koniec tej trasy, ale to widzicie, jednak nas podwiozą najpierw. Jedziemy sobie 5 km, no i później stamtąd po prostu będziemy spływać. No, ale to była fajna atrakcja. Bardzo mi się podobało. Jedna z takich fajniejszych, które zapamiętałam, no. Fajne, bo coś nowego. Ja też jeszcze nigdy nie byłem. I węże wtedy widzieliśmy, pamiętam. No, węże. A w ogóle to jest niesamowite. Ja naprawdę 13 lat przyjeżdżam i tak dalej. Jest tyle jeszcze atrakcji, których nie robiłem i tak dalej, że w każdym roku można coś fajnego, coś nowego zrobić. Także to jest naprawdę fajne. Tutaj wybierają już jedną tratwę dla nas, bambusową, i zaraz startujemy. Thank you so much. Płytka ta woda trochę, my jak No. siedzimy na tej trasie, to się nie da. Płytka bardzo, ale jaka czysta w ogóle. No. Jak na rzekę, to naprawdę mega czysta. Właśnie się zastanawiam, jak mokre będziemy mieć spodenki. Mieliśmy się przebrać i w sumie tego nie zrobiliśmy, no i nasz błąd. To jest nasz driver. No i zaczynamy naszą wyprawę. Ciekawe. Coś mi pokazuje, ale nie widzę co. Patrzcie, jaki wąż. Tam, czarny, czarno-żółty. Gdzie on jest? Czekajcie, muszę go namierzyć. Gdzie on jest? Czekajcie, to nie tu. O, tam jest, ja widzę. No jest, tylko nie... O, jest tutaj. Ale se siedzi. O, już jestem cały mokry. No. Jak zwykle dobry pomysł mieliśmy. No i kolejnego węża mieliśmy takiego. O, jest... Czekajcie, nie myślałem, że pokazuje nam kolejnego. No, nasz pan dobrze na nie poluje. Znaczy poluje, nie poluje, no ale dobrze je widzi wszędzie. Ciekawe, jak one są niebezpieczne. Te czarno-żółte chyba są niebezpieczne. Nie wiem. Ale fajne to jest. I znowu zaczynamy. No teraz się dobrze rozpędził. Nie wiem, po co jak chwycam, skoro tak Nic ci to nie da. Ale to jest fajne. Na pewno warto to zrobić. Przyjechać tutaj sobie na taki właśnie spływ tratwą. Wow. Tamte. O, kolejny wąż. Alo, słowiański przykład, wiadomo.
Jeszcze mamy chwilkę i dopływamy, ale ogólnie powiem wam tak, że to jest naprawdę fajna wycieczka. Super, jesteśmy naprawdę zadowoleni. Za 66 zł od osoby. Zaraz jeszcze będziemy tam owoce, jakieś coś do picia. Ale można też taniej, można podobno gdzieś tam szukać, negocjować, tylko nam się po prostu nie chciało. No i druga sprawa, możecie też po prostu, jak jesteście już na Krabi, wziąć całą wycieczkę. Ala była jakieś na takiej wycieczce, że macie właśnie to, jakieś mycie słonia, jakąś, co tam jeszcze było? Kłady w dżungli, Kłady w dżungli, no. wodospad. Właśnie zastanawiam się, czy z Phuket też są takie wycieczki, czy to Tylko jest już za daleko. To było 8 lat temu, to wiesz, ja nie wiem. Aha, to ciekawe, czy dalej są, no. No, ale była jakieś na takich. Ale tutaj nawet na skuterach przyjechać, jakbyście się tak wybierali na całodniową wyprawę, to też nie jest źle, bo tak naprawdę my tu jechaliśmy samochodem 2 godzinki. Może ponad? No Ponad, nie, z 2,5. Z 2,5 jajca, no na skuterze byście musieli liczyć z 3,5. No ale jak się komuś chce. Spoko, po drodze macie dużo fajnych rzeczy do zobaczenia. Albo samochód wypożyczyć. Albo samochód wypożyczyć, właśnie tak. Ala, sikałaś się w gacie ze strachu? No, ze szczęścia. Ze szczęścia. Tu do góry. A, może mieć tu, bo w sumie jeszcze owoce mamy. No i tutaj są dla nas na pożegnanie owocki i woda. Super. No i lecimy teraz już na Ao Nang. Na Krabi mamy tam 2 godziny drogi stąd. I chyba, że jeszcze coś znajdziemy po kolei, znaczy znajdziemy coś fajnego po drodze, to wtedy się zatrzymamy, żeby wam pokazać. No ale już zmierzamy tam. Tutaj ten las to jest po prostu zarąbisty. Same palmy. Teraz już trochę jest ciemno, ale w ciągu dnia to po prostu niesamowicie wygląda. No, za niedługo będziemy w Ao Nang, czyli nasz plan się udał, żeby przed zachodem słońca być. Hotelu dalej żadnego nie mamy, ale coś się zaraz znajdzie. Więc nie ma problemu, ale akurat powiem wam, że ceny teraz na koniec grudnia, początek stycznia to są po prostu kosmiczne. Bardzo, bardzo do góry poszły wszystkie hotele, w sumie się nie ma co dziwić, no wiadomo, każdy tutaj przyjeżdża, znaczy najwięcej ludzi tutaj przyjeżdża w tym okresie właśnie, także sobie mogą mocno podkręcić te ceny. No i jesteśmy w Ao Nang, zaparkujemy tylko gdzieś i idziemy pochodzić po mieście, wam pokazać, co się tu dzieje. Pięknie znowu tu być. Powiem wam, że lubię Krabi. Znaczy ostatnie czasy, jak tutaj byliśmy, to wiadomo, 2 lata temu to się prawie jeszcze nic nie działo, było praktycznie wszystko jeszcze zamknięte po tym ciężkim czasie, który był dla ludzi w Tajlandii. Niestety nie mogę wymawiać słowa klucz, żeby nie dostać demonetyzacji, chociaż nawet nie wiem, czy dalej to tak działa, szczerze mówiąc, ale wolę nie próbować. O czym mówisz? O tym, że jak 2 lata temu to byliśmy tam, to jeszcze prawie wszystko było zamknięte i prawie ludzi tu nie było. I dokładnie spaliśmy tutaj niedaleko, gdzie idziemy teraz na plaży wtedy, w namiocie, bo wtedy robiliśmy sobie podróż właśnie taką po Tajlandii. A spaliśmy tutaj, gdzie... A, w jednym hotelu, no. Jedną mieliśmy w super hotelu, a drugą już mieliśmy na namiocie na plaży. Ale to nie był obydwie były pomysł fajne. w kwietniu, No, bo to była sauna. No, to był zdecydowanie bardzo zły pomysł. W ogóle nasza cała ta podróż była świetna, ale noce były nieprzespane, ze względu na to, że jak się wchodziło do namiotu, to było tak okropnie gorąco. To po prostu... Nie wiem, co my sobie myśleliśmy. To po prostu było tak, jakbyście wchodzili spać do sauny. No, dosłownie. To sobie wyobraźcie, wchodzicie do namiotu i ja byłem tak mokry, że moja karimata to po prostu pływała. My się nawet nie mogliśmy dotykać, tak wiecie, o tak, żeby No, jakikolwiek fragment skóry się dotykał, bo po prostu to nie dało się. Było A tak wyobraźcie sobie w ogóle co innego, no. To masakra. No nie było lekko. Ale koniec końców i tak to była fajna przygoda, bo wtedy spaliśmy w wielu miejscach w Tajlandii, na wielu plażach i nie tylko. I było spoko. Dobra, pokażę wam. Ao Nang plaża jest brzydka, to tak szczerze powiem. Nie no, teraz to tu jest tyle ludzi. Naprawdę, jakby tu byliśmy ostatnio, to nie było w ogóle. Teraz to tu już inaczej. Co, gdzieś tam idziemy w tamtą stronę? No, gdzie chcesz. No my wtedy spaliśmy dokładnie na plaży, gdzieś w tych okolicach tutaj.
Nie było wcale źle. Z Dawidkiem na śniadanku przy tym stole. Tak, no tutaj jedliśmy śniadanko kiedyś. Z Dawidkiem, pozdrawiamy Dawidka. Dawidek do nas przyjeżdża za miesiąc. Pewnie już się nie może doczekać, no bo wiadomo, jego najlepsze ziomki. Tutaj plaża na Onang ogólnie wygląda tak. No to sami widzicie, no nie jest ciekawa, no nie ma co ukrywać. Ale jak jesteście tutaj, to pamiętajcie, że najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest wziąć boat taxi. Trzeba zebrać 8 osób, wtedy to kosztuje, kurde, nie wiem, czy to kosztowało 100 czy 150 batów. Jutro wam powiemy dokładnie. I płynie się na Railay Beach, która jest dokładnie za tą górą, tam dookoła. Jest to cudowna plaża, znaczy cudowna, ładna, tam spaliśmy też pod namiotem. Są tam cudowne zachody słońca, tam wszyscy właśnie zostają do wieczora aż na zachód słońca. Bo tam się zostaje na noc, bo tam też są oczywiście hotele, albo się wraca tutaj z powrotem. Tak jak wygląda Railay, to wam pokażemy za parę dni, bo za parę dni tam też płyniemy na noc sobie zostać. No ale tam jest zdecydowanie ładniejsza plaża niż ta, no bo ta to jest brzydka. Są tu podobno też gdzieś ładne plaże na Onang, ale ja chyba na nich nigdy nie byłem, bo dla mnie nie są. Chyba że tam za górami może. Dzisiaj to nawet nie wygląda jeszcze aż tak źle. Ale no ten piasek, patrz jak on wygląda, taki ciemny, brudny. Ale sam vibe tutaj jakby tego Onang na razie bardzo pozytywnie. Tak, ja jeszcze lepiej to wam pokażemy później. W ogóle będziemy teraz może już tutaj w miasto teraz, bo tutaj szedł cały czas deptak i tutaj już się zaczną teraz restauracje i tak dalej, i wam pokażemy też, jak tam wygląda. No i tutaj dla was będzie taka podpowiedź, jak ktoś będzie chciał sobie przepłynąć, to dokładnie koło samej drogi, gdzie główna droga na Onang, przy samej plaży, to tutaj macie Longtail Boat Service i tutaj dokładnie się wsiada na te łódki. No trochę ludzi jest. Ale no nie trochę, jest masakrycznie dużo ludzi. Że jak się szło plażą, to się tego nie widziało. No. No i właśnie, to jest minus podróżowania w sezonie, no nie? No, plusem jest pogoda pewna, a minusem jest chmara. Ceny i tłumy. No, ceny i tłumy, dokładnie, no. Tu idziemy czy do góry? W stronę targu może chodźmy, no. Ale tu dobrze patrzeć, jak to wszystko odżyło. Wtedy to co drugi sklep był zamknięty po prostu. Miało też swoje plusy. No dla nas to były plusy oczywiście, ale dla ludzi to były wielkie minusy. Który dzisiaj jest? A nie piąty. Czy jest trzeci? Bo on tu trzeci. Kiedyś byliśmy tutaj na takim pysznym food markecie. Takiego. Idziemy zobaczyć, czy jest on dalej. Jak jest, to coś dobrego trzeba tam zjeść. W hotelu nie mamy dalej, właśnie musimy gdzieś usiąść, czegoś poszukać. Ale tak bierzemy chyba coś po prostu najtańszego, ze względu na to, że potrzebujemy się tam tylko przespać. Z samego rana musimy jechać. A co te dziewczyny takie wysokie, Ala? Co? Dziwne. Naprawdę, co? Nie widziałam. Ciężko jest przejść koło Roti. Także sobie zamawiamy od razu. Powiem wam, że dobre ceny nawet. Jak na główną ulicę, to naprawdę dobre. Za 50-60 batów. Spoko. No i będziemy szli zobaczyć takie show. Nazywa się Blue Dragon Cabaret Show. 600 batów kosztuje za wejście. A nigdy nie byliśmy na tym. Na przykład na Phuket to też jest bardzo popularne. Są chyba
3 miejsca, gdzie robią takie show. Jedno na pewno na Patong, drugie było w Phuket Town, a trzecie nie wiem, czy są wszystkie 3 dalej, ale kiedyś były. Także zobaczymy i później damy znać, jak było, może coś nagramy, zobaczymy. Nie wiem, czy będzie można, mam nadzieję, że tak. No i tyle zostało z zachodu słońca. Pycha. Wow. To są właśnie zachody na Krabi. Patrzcie, ile ludzi się zebrało, żeby oglądać fire show, jakie będą tutaj robili. Chwilę popatrzymy też. Lepszych pokazów fire show, które widzieliśmy, a widzieliśmy naprawdę setki. Ale naprawdę ten chłopak na wózku to aż wzruszyłam, bo niesamowite to było. Mega, mega, naprawdę mega. Idziemy teraz po samochód, jedziemy do hotelu, no i wracamy później na miasto. To jest też piękne tutaj na Krabi. Sobie idziecie i wszędzie te palmy są po prostu. Tutaj to mi było w Hiszpanii jakoś nawet, nie? Nie, właśnie te palmy są inne takie niż w Hiszpanii. W Hiszpanii jest taki inny den. Jest taka alejka, no. Ale bardzo fajne to jest. No i przyszliśmy zjeść. Ej, pamiętasz, jak my tu byliśmy ostatni raz? To tu nikogo nie było. To było po prostu, większość tego była nawet zamknięta. Te wszystkie bary to w ogóle były totalnie pozamykane chyba wtedy. Idziemy coś tu przekąsić. O, tu z 2 stron jest. Chodź zobaczyć. Jeszcze tu, trzecia strona. O. Chodź zobaczymy, co tam się dzieje. Na pewno będzie. Chodź zobaczymy, co się dzieje. O, bary też pełne. Nie no, naprawdę. To jest Tajlandia jak ze starych lat. Wszędzie pełno ludzi. Same dziewczyny właśnie. No, ale to też to tak działa, że te dziewczyny po prostu są od tego, żeby przyciągać klientów. Ale chyba jeszcze za wcześnie, no. Thank you. Zobaczymy, jakie ceny mają tutaj. No takie, o, to już widać. 150, 180. Ej, drogo tu po 100. jest. No nie ma, no drogo jest, no. Ale to też jest turystyczne miejsce mocno. No właśnie gadamy, ale mówimy tak. No nie no, jak tu drogo. Masakra. 150 za obiad. I zaraz sobie tak myślimy, to jest 16 zł. Ale wiecie, mamy dalej taki przelicznik jeszcze taki lokalny, że idzie się jej za 60 batów albo 70. To są takie normalne tajskie ceny, a tutaj 150, kosmos. A to dalej jest 16 zł. To są $4. To dalej jest bardzo tanio. No ale my to mamy już tak troszkę inaczej, wiecie. Ale dla kogoś, kto tu przyjeżdża z Polski, to jest no, tanio, no nie ma co ukrywać, no. Zjedźcie sobie w Polsce taki dobry w tajskiej restauracji za 15 czy 16 zł. Chyba wodę za tyle kupicie. Wszystko na zdjęciach totalnie. Ja wnoszę za wprowadzeniem czegoś takiego w Polsce. Wszędzie. To jest najlepsze, co może być. Dokładnie. Ja najbardziej nie lubię, jak gdzieś dostaję menu i nie ma zdjęć. Nigdy nie wiadomo, co wybrać. No, ja wezmę mango sticky rice na pewno. Do tego... Co by do tego wziąć? No chyba klasycznie. Które? Pad krat pao gai, czyli chicken z bazylią, chili, jajkiem i ryżem. Kocham to, po prostu to jest moje najlepsze tajskie danie, które mogę jeść cały czas i nigdy mi się nie nudzi. Ja to mam luksus, Ala mi stawia. Mango sticky rice już gotowe.
Szaszłyczki z kurczaka skończone, Alicja już też praktycznie papaja salat skończona. Tak jak zamawiacie, to pamiętajcie, koniecznie bez chili, jak ktoś nie lubi ostrego, bo z chili to się nie da zjeść. Ogólnie przepyszna jest ta sałatka. I mój pyszny kurczak z bazylią, z fasolką. O, ale bez chili? Totalnie? A jest trochę. Z jajkiem. Kocham. To jest moja ulubiona potrawa z Tajlandii. Pierwszy raz nie jest mega ostre, jak prosisz, żeby nie było. To w ogóle to połączenie, to jest moja ulubiona rzecz z Tajlandii. Ulubione jedzenie. Do tego jeszcze mango, passion. Mango i passion fruit, marakuja. No, mango i marakuja, shake i po prostu super. Wiecie, jaki jest problem w Tajlandii? W Tajlandii nie jecie, dopóki się najecie, tylko w Tajlandii jecie, dopóki coś leży na stole i się je. I tak samo w Tajlandii nie jecie, jak jesteście głodni, tylko w Tajlandii jecie, żeby jeść. Tak to wygląda. Polujemy na masaż. Nigdzie nie ma miejsca, po prostu nigdzie, totalnie. Od miejsca do miejsca chodzimy, wszystko zajęte, totalnie. To jest piękne w Tajlandii. Masażyk stóp za 22 zł. Siemanko, dzisiaj wielki dzień. Wydarzy się cudowna rzecz, na którą czekałem już bardzo długo. I wreszcie dzisiaj się to stanie. A co? Zobaczcie w kolejnym odcinku. Ja idę właśnie kupić jakieś śniadanie, albo kupię po prostu w 7-Eleven, albo może gdzieś tu coś znajdę. Zaraz się okaże, bo tutaj jest pełno takich stoisk, to może coś fajnego się znajdzie. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Tajlandii, który pojawi się już w sobotę prawdopodobnie. Także oglądajcie, będzie ciekawy i dowiecie się, co się dzisiaj wydarzyło. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. Kolejny rok i cel 500 000. Pozdro.